Cześć, dzisiaj zapraszam Was na film, który będzie poświęcony najnowszej obudowie komputerowej od marki Modecom, czyli Modecom Volcano Stellar. Obudowa, która jest niesamowita, ma na wyposażeniu nawet 8 wentylatorów, tak więc dzisiaj pokażę Wam ją dokładnie i przetestujemy ją także w akcji. Dokładne ceny sprawdzicie sobie klikając w linki w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Modecom Volcano Stellar RGB dostępna jest w kolorze czarnym i białym i aż w 3 wersjach, jeśli chodzi o ilość zamontowanych fabrycznie wentylatorów. Bazowa wersja nie posiada żadnego wentylatora i jest najtańsza. Wersja 5F posiada 5 wydajnych wentylatorów o średnicy 120 mm, które wyposażono w ciekawe efekty RGB i wizualnie przyciągają wzrok. Najbogatsza i najdroższa wersja ma aż 8 wentylatorów. Zapewniają maksymalne chłodzenie, jednak jeśli planujecie na przykład montaż większego chłodzenia cieczą, optymalna będzie wersja z 5 wentylatorami. W zestawie znajdziemy przydatne akcesoria, w tym śrubokręt i ściereczkę i naturalnie wszelkie śrubki. Wymiary tego MIDI Towera to 445 na 235 na 472 mm. Waga to nieco ponad 9 kg w testowanej przeze mnie wersji z 8 wentylatorami. Na ciężar składają się także grube blachy oraz 2 duże panele z hartowanego szkła, które świetnie eksponują wnętrze obudowy, a są mocowane na zatrzaski, więc łatwo je zdjąć. Zresztą tak samo jak panel z blachy, który znajduje się z drugiej strony i też jest solidny. Obudowa pomieści płyty główne w standardzie ATX, Micro ATX i Mini ITX. Przestrzeń na karty graficzne to do 420 mm, a chłodzenie procesora może mieć wysokość aż 175 mm. Maksymalna długość zasilacza to 230 mm. W obudowie możemy zamontować chłodzenie cieczą i na górze rozmiary to 120, 240 i 360 mm lub z tyłu chłodnica o wielkości 120 mm. Odnośnie miejsca na wentylatory góra mieści 3x120 lub 2x140 mm. Z tyłu jeden wentylator o średnicy 120 lub 140 mm. Na boku 3x120 i na ramce jeden wentylator o średnicy 120 mm. Nie zabrakło filtrów przeciwkurzowych, jeden jest na panelu górnym i jest mocowany magnetycznie. Filtr na wlotach powietrza bocznego panelu również trzyma się w ten sam sposób. Na dole obudowy znajdziemy ogromny filtr w ramce wysuwany do przodu, co jest bardzo praktyczne. Panel sterowania wygląda dobrze. Na początku widzimy duży przycisk włącznika, 2 diody i przycisk reset. Następnie gniazdo audio, mini jack typu combo, 2 gniazda USB 3.0, a także port USB typu C. No i na samym końcu przycisk do zarządzania efektami wentylatorów, których jest kilkadziesiąt. A wszystkie wentylatory podłączone są do kontrolera znajdującego się po przeciwnej stronie obudowy. I tutaj muszę nieco ponarzekać, ponieważ kontroler jest dość duży i wystaje z niego prawdziwa pajęczyna kabelków. I na dodatek nie ma on swojego dedykowanego miejsca. Dlatego musimy tutaj wykazać się inwencją i porządkowanie okablowania w tej obudowie do łatwych nie należy. Przepustów na kable mamy sporo, ale nie posiadają one gumowych wkładek, nie licząc dolnych przepustów umieszczonych na elegancko wyglądającej osłonie zasilacza. Jest też dość duże wycięcie na backplate, a także odkręcany element montażowy, który pomieści 2 dyski 2,5 jak i 3,5 cala. Druga opcja montażu dysków to specjalne sanki w koszyku znajdujące się w głównej komorze. Tam możemy zamontować 2 dyski 2,5 cala lub 1 dysk 3,5 cala. Nad koszykiem znajdziemy jeden z wentylatorów, którego nachylenie możemy dostosować tak, aby wydajność chłodzenia była jak największa. Z tyłu bardzo klasycznie 7 portów rozszerzeń i miejsce na zasilacz na dole. Natomiast obudowa jest także przystosowana do montażu karty graficznej w pionie. A teraz oceńmy moc chłodzenia. Podczas grania przez dłuższy czas 8 wentylatorów robi robotę, utrzymując temperatury procesora i karty graficznej na bardzo dobrych poziomach. Co do głośności, podczas niskiego obciążenia jest praktycznie niesłyszalna. Podczas grania wynik pomiaru był nieco wyższy, ale wciąż poziom hałasu nie był przesadnie wysoki. Ok, podsumowując, znacie moją opinię o tej obudowie, mieliście tutaj i plusy i minusy. Generalnie muszę przyznać, że jest to naprawdę ciekawa konstrukcja. Sam wygląd wentylatorów jest innowacyjny, a także fakt,
że jeden z wentylatorów możemy sobie wyregulować tak, żeby ten przepływ powietrza był jak najbardziej wydajny. Tak więc ciekawa, pojemna konstrukcja, kolejna już w ofercie Modecomu, która zrobiła na mnie pozytywne wrażenie, chociaż póki co nadal moim ulubieńcem zostaje obudowa Modecom Volcano Panorama, której test u mnie też znajdziecie na kanale, a także innych. No i pamiętajcie, że dokładne ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu, także ceny promocyjne. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, udostępnienie filmu, napisanie komentarza i warto także subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.